W styczniu wysiewamy kilka rodzajów kwiatów na sadzonki. Jest to czas wysiewu nasion kwiatów, aby wcześniej zakwitły. Niektóre pięknie kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Myślicie, że to za wcześnie? Nie. Rośliny, które ja wysiewam w styczniu, to goździk szabo, goździk brodaty, dzwonek karpacki, begonia, pierwiosnek, męczennica, pelargonia, ostróżka, lobelia, petunia, dalia, bazylia, groszek pachnący, bakłażan, chili. W kolejnych częściach przedstawię Państwu niuanse siewu nasion tych roślin i tajemnice ich pielęgnacji, aby wcześniej zakwitły. Niektóre kwitnące rośliny wymagają sporo czasu od wykiełkowania do pojawienia się pąków. Są bardzo piękne i niezwykłe. Jak uprawiać takie kwiaty, ich cechy i tajemnice opowiem Państwu za chwilę. Ogrodnicy to niestrudzeni i pełni entuzjazmu ludzie. Nawet w środku zimy, już od stycznia, dusza domaga się przygotowania do uprawy, kupujemy nasiona, sprawdzamy stare zapasy pod kątem kiełkowania. Oznacza to, że nadszedł czas, aby rozpocząć wysiewy. Nasiona części kwiatów wysiewa się w styczniu, aby uzyskać wcześniejsze kwitnienie w domu i ogrodzie i aby w kwietniu, maju nasze kwiaty były już w pąkach. Do uprawy pięknych kwiatów, których kiełkowanie przed kwitnieniem trwa dłużej niż 90 dni. Kwiaty, których nasiona kiełkują długo do kilku tygodni. Kwiaty, które dobrze rosną nie tylko w ogrodzie, ale także w domu, na balkonie i w lodżach. Zaraz przedstawię Państwu listę kwiatów, które zaczynamy siać w styczniu. Jakie są zalety siewu w styczniu? Finansowe, ponieważ domowe sadzonki są kilkukrotnie tańsze niż te, które kupujemy wiosną. Wizualne, ponieważ pod koniec kwietnia zakwitnie cały nasz parapet i ogród. Satysfakcjonujące, ponieważ możemy uprawiać odmiany, które sami wybieramy, a nie tylko te, które są oferowane przez sprzedawców. Główne cechy opieki nad sadzonkami w styczniu. Do siewu w styczniu należy wziąć podłoże lekkie, chłonące wilgoć i zaprawione środkami grzybobójczymi. Zapewnijmy młodym roślinom dodatkowe oświetlenie, ponieważ w styczniu mamy za mało naturalnego światła. Przy najmniejszych oznakach pleśni lub czarnej nóżki, czyli zgorzyły siewek, podlewamy sadzonki środkiem grzybobójczym. Zdecydowanie warto uprawiać kwiaty w styczniu. Oznacza to znaczne oszczędności, przyjemność i swobodę wyboru rodzaju kolorów, barw, kształtów. Będziemy mieli kwiaty, które nie zawsze jest łatwo kupić, nawet jeśli nie liczymy się z pieniędzmi. Męczennica. Jest to roślina wieloletnia o tak cudownych kwiatach, że aż nie można uwierzyć, że taka piękność rośnie u nas bez problemów. Wysiew w styczniu jest konieczny, ponieważ łupina nasion jest bardzo twarda, dlatego kiełkowanie trwa od 30 do 40 dni. Cechy siewu. Nasiona moczymy z dodatkiem stymulatora kiełkowania przez kilka dni. Wysiewamy na głębokości około 1,5 cm. Uprawa w domu i w ogrodzie. Wymaga podpór, może rosnąć do 3 metrów w jednym sezonie. Idealna do formowania przy ścięcie. Zimuje pod osłonami do -10 stopni Celsjusza. Zimą przy niższych temperaturach skracamy ją, przesadzamy do 3-4 litrowej doniczki i umieszczamy w pomieszczeniu. Nawozy. Stosujemy wyłącznie nawozy mineralne. Pelargonie. Nowoczesne pelargonie hybrydowe kwitną bujnie aż do przymrozków. W domu jest to roślina wieloletnia. Aby sadzić kwitnące krzewy w doniczkach i kwietnikach na wiosnę, to wysiewamy je w styczniu. Cechy siewu. Głębokość do 10 mm, wilgotność umiarkowana. Temperatura od 20 do 25 stopni Celsjusza. Uprawa w domu i w ogrodzie.
Miejsca nasłonecznione, nawożone nawozami mineralnymi, uszczypywanie wierzchołków pędów młodych roślin w celu rozkrzewienia. Ostróżka. Jest to wspaniała bylina o wysokich łodygach dochodzących do 120 cm i pięknych kwiatostanach. Siew w styczniu umożliwia uzyskanie kwitnienia w roku siewu. Cechy siewu. Nasiona umieszczamy w ziemi na głębokości 5-10 mm. Temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. Uprawa. Otwarte przestrzenie lub lekki półcień. Uprawne gleby gliniaste, regularne nawożenie. Lobelia. Bujnie kwitnąca, popularna roślina jednoroczna, niska, o zwisających formach. Dobrze rośnie zarówno w ogrodzie, jak i w przydomowych pojemnikach. Aby zakwitła wiosną, trzeba ją siać w styczniu, ponieważ zanim zakwitnie, minie 5 miesięcy. Cechy siewu. Dopóki nie pojawią się sadzonki, trzymamy je w świetle pod folią. Nasiona wysiewa się na powierzchni, nie przykrywając ziemią i zwilżając wodą z rozpylacza. Temperatura od 15 do 20 stopni Celsjusza. Pędy po 15 dniach. Cechy uprawy. Nie należy jej dokarmiać materią organiczną, tylko nawozami mineralnymi, nie nadmiernie nawilżać. Petunia. Różne odmiany. Trudno jest znaleźć roślinę jednoroczną o takiej różnorodności kształtów i kolorów jak petunia. Kwitnie nieprzerwanie aż do zimy, jest niezwykle popularna, rośnie zarówno w ogrodzie, jak i w pojemnikach, a przy tym jest całkowicie bezproblemowa. Aby wcześniej zakwitła, wysiewa się ją w styczniu. Najlepsze efekty uzyskuje się wysiewając nasiona otoczkowane pochodzące od europejskich producentów. Cechy siewu. Kiełkowanie jest nierównomierne i trwa od 4 dni do 4 tygodni. Nasiona wciskamy w ziemię i zwilżamy, cały czas trzymamy pod folią w jasnym miejscu. Wilgotność powinna być bliska 100%.